Piękny świat, a w nim jeden cel: zbudować ogromną osadę, w której każdy mieszka. Pora przekonać się, co jest po drugiej stronie tego portalu. Gdzie ja trafiłem? Co to za miejsce? Ale tu jest ciemno, tu nawet światło się nie odbija. Jaka tu jest cisza w ogóle. W ogóle zegar tu wariuje. O, nieźle. O, tam coś widzę. Dosłownie bezkresna pustka. Czy tam jest ta wyspa w ogóle? Jak do tego w ogóle doszło, że ja od prostego budowania domów znalazłem się w jakiejś pustce? Czy czeka na mnie tu jakieś zagrożenie? Strasznie tutaj. Dobra, oświetlę sobie trochę to miejsce. Co to jest? Co to było? Jakiś taki laser. Wow, to trawa rośnie? Czy ja słyszę tu jakieś kroki? Bardzo dziwne miejsce. Czy ja tutaj mam wejść gdzieś? Chyba tam na górę. Co to za miejsce? Tu jest portal. To jest chyba portal powrotny. Mam przynajmniej taką nadzieję, oczywiście. Tu są jakieś dwie księgi. Tu jest jakieś miejsce. Może tutaj mieszkał ten przedwieczny, ten nieśmiertelny. Dobra, trochę opędzlowałem mu chatę, o ile to w ogóle jego dom. Mam nadzieję, że się nie pogniewa, ale co ja tutaj jeszcze znajdę? Boże, jaki to jest dziwny w ogóle wymiar. Co on tutaj hodował? Kiedy to się potoczyło w taką mroczną historię? Dobra, co mamy w tych książkach? Wciąż nie rozumiem, jak bogowie nas znaleźli. Musieliśmy uciekać, daleko i szybko. Powrót do pierwotnego świata nie był planowany, nic nie było przygotowane, ale los się do nas uśmiechnął. Głęboko wewnątrz budynku odkryliśmy portal. Ten portal należał do rodziny, którą dobrze znałem, a której syn był wyjątkowo utalentowany. Prawdopodobnie opuścił już ten świat. Nie możemy go nigdzie znaleźć i nie wyczuwamy już jego energii. Dzięki niemu przetrwaliśmy. Zbudowaliśmy ten bastion i powieliliśmy go na całym świecie, ale cena była straszliwa. Połowa naszych ludzi nie przeżyła. Niczym mrówki rozproszyliśmy się po labiryncie, podczas gdy bogowie czekali u wyjścia. Teraz, gdy jesteśmy na ścieżce odejścia, oni z pewnością pójdą za nami. Wciąż nie potrafię zrozumieć, skąd wiedzieli, gdzie nas znaleźć. To pytanie mnie prześladuje, ale nie mamy już czasu, aby o tym myśleć. Dobra, to tutaj o wiele mroczniejsza historia się rozgrywa. Teraz tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, to to miejsce jest tym bastionem, a oni byli jakąś rodziną pewnie mrocznych elfów, czy coś w tym stylu. I może ten przedwieczny właśnie to zbudował. Tylko teraz właśnie pytanie, skąd bogowie wiedzieli, że oni tutaj są? Może ten przedwieczny właśnie, co te wskazówki pozostawiał, to tutaj to ich nakierowało. Tam widzę jakąś dziurę w ogóle. Tam chyba pójdę. No i ta wyspa mnie nurtuje. Czy to jest to samo, co tamta wyspa? Czy może jednak jakaś nowa? Jakby nie spojrzeć, to jestem w całkowicie nowym wymiarze, więc teoretycznie powinna to być nowa wyspa, ale ja już nie mam tyle bloków, żeby tam się wspiąć. Dobra, najpierw pójdę do tamtej dziury, zobaczę co tam jest ciekawego. Bardzo niepokojący jest ten wymiar, aż mam ciarki. Co ja tutaj znajdę na dole? Najlepsze jest to, że nie ma tutaj też żadnych stworów. No dobra, zejdę tam, zobaczę co tam jest. O nie! W co ja się wpakowałem właśnie? O nie! O mój Boże, o mój Boże! Jezu, ja już tutaj byłem naprawdę na wykończeniu. Już myślałem, że to już po mnie. Mogłem spodziewać się, że będą tu jakieś klatki. Dobrze, że ja mam te złote jabłka, bo inaczej to już byłby dramat tutaj po mnie. Dobra, chwila spokoju. Czy to jest klatka? Nie, to jest skrzynka. Tu była ta klatka jedna i tam na dole druga, którą niechcący uruchomiłem. No tak, to jeszcze nie koniec. Tam jeszcze na pewno pojawi się jeden. Tam jest w ogóle kolejna klatka. Boże święty, gdzie ja wszedłem? Po co ja tu w ogóle wchodziłem? Wow, co to za bogata skrzynka w ogóle? Ale dobra, przynajmniej jabłka sobie odrobię. Tu jest jeszcze w ogóle zejście na dół. Czy to jest może ten właśnie runiczny labirynt? Może to w końcu? Okej, plan na ten labirynt jest prosty. Będę stawiał pochodnie za sobą, żeby się nie zgubić w tym labiryncie, no bo nie wiem gdzie trafię i nie wiem jak zawiłe to jest. Przy okazji w ogóle była tutaj taka czarna szulkerowa skrzynia, więc ją wziąłem, bo fajnie wygląda, dużo przedmiotów mieści i też pokazuje co w niej jest, więc jak takie skrzynki będę znajdował, to będę sobie zbierał do domu, bo mogą mi się przydać. No i też będę musiał chyba zwracać uwagę na
te dzbanki, no bo coś tu jednak w tych dzbankach chyba tak może być. No właśnie, jakieś takie randomowe rzeczy, ale mogą się też pojawić te klucze takie, których ja szukam do otwierania tamtych klatek z nagrodami. No i jak tak patrzę, no to tak, tu jedną klatkę wykopałem, tam z tymi szkieletami już zrobiłem, więc chyba już pójdę w tamtą stronę. Może nie dam się złapać tak jak wcześniej tutaj. Ej, zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi. Co to jest za bydle? Co tu się stało? Czemu tu jest tak ciemno? Co to za bydlak tam wyskoczył? Ale to jest straszne, ja tam nic nie widzę. Jest tam coś? Halo? Gdzie on poszedł w ogóle? On nie wyjdzie mi tu nigdzie, tak? Z boku. Boże, czy to jakoś bije? Czy nie? Bo ja nie wiem. Ja się może jeszcze bardziej zabunkruję, bo ja nie wiem, co to robi w ogóle. Czy to strzela, czy o co chodzi? Gdzie on tam jest? A tu! Co to jest? On się w ziemię wkopał. Ej, on mi tu nie wyskoczy, nie? Gdzieś pod ziemią, halo. Ale trochę nie czaję, bo one się pojawiają i znikają. W sensie wyskakują z tej klatki i się zakopują od razu. Robią mi tutaj ciemno i sobie idą, tylko ja nie wiem, czy ja chcę tam teraz wchodzić w takim razie. Czy ta klatka się otworzyła po prostu? Nie było tam tej zbroi, w sensie tego hełmu. One się pojawiły i zakopały w ziemię i tyle? To tak miało działać? Czy nie? Bo teraz to ja nie rozumiem. Dobra, co tam wyskoczyło? Tak teraz sobie pomyślałem, że przesrane będzie, jak tutaj będą te takie naspeedowane. Toż to będzie jakiś dramat ogólnie. Uznałbym, że to normalny pokój, gdzie mam praktycznie wszystkie rudy, które mogę sobie tutaj wydobyć i przetopić przy okazji, ale tak pomyślałem, że może to być nawet jakaś zagadka na przykład, że muszę wszędzie, nie wiem, umieścić węgiel i potem te rudy, no bo mamy ich... A, w sumie to chyba nawet nie, no bo przetopić mogę tu tylko 2 rudy, żelaza i złota, a reszta się do tego nie nadaje. No to nic, no to chyba nie jest to zagadka, tylko jakaś skrzynka, ale i tak to pozbieram, bo węgiel mi się przyda w razie czego na pochodnie, żeby oznaczać sobie drogę, bo nie wiem, jak duży jest ten labirynt. Okej, nie było tu żadnej pułapki ani ukrytego mechanizmu, więc pora ruszyć dalej. Tutaj była jakaś pierwsza taka większa sala, no i w końcu jakieś klatki z nagrodami, ale nie mam tyle kluczy, żeby otworzyć, bo tutaj są potrzebne z runicznego labiryntu klucze. I tak zastanawiam się, o, tu chyba nawet jakąś skrzynkę widzę. Zastanawiam się, czy tu nie będzie jakiejś pułapki, bo podejrzanie tutaj cicho. Okej, jest to bardzo dziwne pomieszczenie w ogóle. Tutaj są jakieś schody prowadzące donikąd. Nie wiem, czy tu powinno coś być. Tu jest ta klatka z nagrodami. Tam w sumie nie wiem, która to jest klatka, ale chyba też ta z nagrodami, chyba na ten lepszy klucz nawet. Ale gdzie są klatki ze stworami? No i tu jest ten taki shulker box biały, który zresztą też sobie wezmę, no bo przyda się. Okej, spodziewałem się czegoś lepszego po tym shulkerze, ale wezmę cały ten shulker w sumie. To jest bardzo fajny sposób na dodatkową przestrzeń, bo plecaki to już mam zapełnione po full. To ciekawe, co mi da ta lepsza skrzynka. W ogóle ona mi to tam do góry wyrzuci. Jak ja to mam teraz zebrać? Ej. Odłamek nederytu? Po co mi to? Dostałem testament runicznego łuku. Zobaczmy, co tu jest napisane. Ten łuk zawiera większość mojej siły życiowej. Broń o przerażającej mocy, być może zdolna pokonać Boga, ale tylko jednego. To tragicznie niewystarczające. Wyczułem ich powyżej. Były ich dziesiątki. Strach mnie pochłania, ale wciąż mam nadzieję. Jeśli znajdziesz inne bronie tej klasy, być może uda ci się je połączyć i stworzyć boską broń. Prawdziwego pogromcę bogów. Zostawiam ci tę możliwość, ponieważ muszę uciekać. Wykorzystaj ją mądrze. No i teraz tak, nie dostałem nic w sumie poza tym odłamkiem nederytu, który nie wiem do czego służy. Może to o to chodzi. Tylko w sumie była tu mowa o jakimś łuku, no i też o innych elementach, chyba, tak to zrozumiałem. Więc pytanie, czy to może jest tym artefaktem ze środka tego labiryntu? No tak czy siak przekonam się, jak zwiedzę cały ten labirynt, może coś odnajdę. Dobra, ale to już jest dziwne. Dostałem zaklętą książkę, po prostu. Nie wiem kompletnie, co ona robi. Nie ma żadnego zaklęcia przypisanego, nie mogę jej otworzyć. Co to ma znaczyć w ogóle? I jeszcze klatka mi się popsuła, bo gdzieś wyskoczył ten taki kwadratowy, mały, zielony i nie wiem, gdzie poszedł. On się chyba na dole gdzieś pojawił, albo tam
tam gdzieś wpadł? Jest tam w sumie jakaś dziura, może ta książka służy do tego tutaj? No dobra, sprawdźmy co się stanie, jak tutaj to położę. Nie da się. Okej. No dobra, to nie było tematu. Tu jest jakaś książka. O, dobrze, że ją zauważyłem. Okej, może jak ją tutaj położę, to coś się stanie. Ale no ja nie wiem, czy ja chcę tutaj czytać tą książkę, jak ta klatka jest tutaj uruchomiona. Jakoś to tak niebezpiecznie. No nic, dobra, najpierw ją przeczytam, a potem ją tutaj położę po prostu i zobaczę, co się stanie. Okej, jest to Dziennik Mrocznego Elfa, Ucieczka. Uważaliśmy się za niezwyciężonych w naszym runicznym wymiarze. Cóż za arogancja. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że sami bogowie przekroczą światy, by do nas dotrzeć. Nasza protomagia, która niemal dorównywała ich mocy, przeraziła ich. Schroniłem się w głębinach labiryntu. Wtedy zrozumiałem, że bogów przyciągały magiczne przepływy, niczym ćmy do płomienia. Nasza największa siła stała się naszą największą słabością. Dobra, czyli podsumowując, jest tak. Przyszli tutaj bogowie za tymi elfami do tego wymiaru. Te elfy, albo część tych elfów, albo jeden jakiś elf, no bo to jest jeden elf w sumie, ale w sumie mógł spisać po prostu on jako jedyny ten dziennik, a reszta iść za nim. Uciekli tutaj do tego, co stworzyli, czyli do tego labiryntu runicznego, żeby się schować przed bogami, ale bogowie tutaj weszli, chyba przyciągnięci tą ich magią, tą protomagią, no i ich tutaj szukali. Ciekawe, czy ich znaleźli i jak skończyły finalnie te mroczne elfy. Ale dobra, co się stanie, jak położę tą książkę tutaj? Czy coś tutaj się uruchomiło? Coś tutaj się stało? No nie właśnie. Zastanawiam się, co tam jest z tyłu. Nie chciałbym tego psuć, a nie wiem, czy tu jest jakiś mechanizm, który to otwiera. Ale chyba właśnie nie ma, no bo jakby był, no to raczej powiązany z tym. No tak czy siak tą książkę sobie zabiorę. Ta zaklęta tutaj nie działa. Może jak ją włożę tutaj? A może ja potrzebuję 2 książek, żeby włożyć? Coś się uruchomiło? Coś się stało? Może coś na górze? Też nie. No dobra, no to chyba to rozkopię i to po prostu odbuduję i zobaczę, co tam jest, bo będzie mnie to nurtowało do końca życia. Okej, nic tu nie było. Dobra. To gdzie ten się pojawił? Gdzie on zniknął w ogóle? Dobra, nie mam zielonego pojęcia, co z tą klatką jest nie tak, ale zostawiam ją tutaj, idę dalej, bo nie ma sensu myśleć nad tym. Czy tutaj coś jest? Jakaś klatka? Coś w tym stylu? Halo, dzień dobry, coś tu będzie? Nie ma żadnej klatki? Nawet w suficie? Nic? No nie, znowu jakaś dziura. I tam klatka na dzień dobry? Nie ma opcji, że dam się nabrać na to drugi raz. O nie. Ale dobra, to tą odnogę mam zbadaną. Pora w takim razie pójść do przodu. Tam gdzieś. Okej, to jest chyba jedno z tych pomieszczeń takich mieszkalnych dla tych elfów, tak mi się wydaje, no bo są jakieś łóżka, jest jakieś ognisko, jakaś jakby sofa, kanapa, coś w tym stylu. Albo to tak porosło, albo oni w takich warunkach tu mieszkali. Co by było dziwne w sumie, ale w sumie lepsze to niż śmierć z ręki bogów, no. No jeszcze tego mi tu brakowało, żeby one tutaj przylazły. Czemu on mi tu wskoczył? Co jest grane? A tamten go pewnie tak podbił do góry. W ścianie znalazłem coś dziwnego i nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Czy to coś robi w ogóle? Wytwarzacz? Wieczna kula. Z wichrowej różdżki. A, to do tego one służą. To ja sporo takich różdżek wcześniej znalazłem, szczególnie tam po tej wyspie tam runicznej, więc no, dobrze wiedzieć w takim razie, czyli mogę sobie wytworzyć te kule takie. Ciekawe, co one robią, ale to tam później będę sprawdzał. Na razie pora chyba wyruszyć dalej. Ale dobrze wiedzieć, bo nie wiedziałem, że w ścianach mogą być jakieś skrzynki albo wytwarzacze dziwne. Co jest grane? Co to jest? Skąd on się tam wytrzasnął? Jeszcze tak cholerny duszek mi tutaj przyleciał. Boże święty, jak on przelazł przez ścianę w ogóle? Czemu on się tam pojawia? Coś tutaj w ogóle dziwny dźwięk wydaje i bardzo mnie to przeraża w ogóle. Dobra, tutaj to chyba była jakaś kuchnia, tak mi się wydaje. Czyli mieli tu praktycznie wszystkie pomieszczenia, no bo mieli już jakby taki salonik, mieli coś takiego na styl ogródka, no bo było tam te drzewo takie dziwne, mieli coś na styl kowala, bym powiedział, a raczej takiego miejsca, gdzie przepala się rudy, tam były te piece i tak dalej. Ciekawe jeszcze, jakie miejsca tutaj znajdę. Dobra, pora przekonać się, co tu wydaje takie dziwne dźwięki i czy coś mnie tu nie Co to jest? A to co to? Tego się obawiam, bo jest tu jakiś ten proszek i to chyba jest jakiś mechanizm. Nie ma tu żadnej klatki, nic to nie robi. Co to? Co to robi? Co tu się stało? Coś tu się stało? Co to robi? Ja to mam podejść? Tu jest jakaś klatka. O kurde, uruchomiłem coś. Ła,
To szkielety na szczęście. Dobra, chodź no tutaj. I po kostkach, no. Ale co te ustrojstwo ma robić, to nie mam zielonego pomysłu. To chyba reaguje w ogóle na mój ruch, ale po co to tutaj jest? Ciekawe, czy coś pod tym jest, ale to zaraz sprawdzę. Jeszcze to mnie tylko interesuje. O co tu chodzi w tym? To jest podłączone do tego? Czy to nie jest przepis na strzały i jak ja bym tutaj wszedł, to by się jakoś zrobiło i we mnie strzeliło, czy o co chodzi? Ale naprawdę korci mnie, żeby to kliknąć. Co się stało? Co to zrobiło? Bo nie rozumiem. W sumie to nic nie zrobiło. Okej. A to nie jest ten taki, co tutaj był? Ta dziura w tym? Oczywiście, że tak. Okej, czyli możliwe, że to tutaj przypadkowo rozwalił ten powietrzny stąd. I dlatego mi się wydawało, że tu jest jakaś ukryta znajdźka, a tak naprawdę to było do tego. I jak ja se tu stanę, to co się... No, nic się nie dzieje, nie? To chyba miało się zrobić razem z tym tutaj, co zabrałem i wylądować jakoś w skrzynce albo coś. Nie mam źle. O kurde! Tego to się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że pod tym może być dodatkowa klatka. Dobra, przydały się te zombie, no bo rzuciły plecaki, więc będę miał dodatkowe miejsce na te wszystkie przedmioty, które mi tu wypadają, bo no już kiepsko to wygląda wszystko. Dobra, najpierw się chyba pozbędę tego. Nie jestem pewien, czy ja to mogę wykopać tak normalnie, więc dla pewności wezmę ten z jedwabnym dotykiem. To była klatka. A, okej, dobra, ta klatka była od tych skubańców, od tych czarodziei, co mi tam za ścianą wyskoczyli, bo nie mogli tutaj chyba, najwidoczniej. Czyli taka oto pułapka. No dobra, to ja to wykopię, żeby to już się więcej nie powtórzyło. O, ale to wykopałem, fajnie, dostałem. Skalibrowany skulkowy czujnik. Wezmę. Nie wiem, co to robi. Pewnie jest to swego rodzaju jakiś taki przewodnik, taki, nie wiem, przedłużacz, coś w tym stylu, więc wezmę. Tylko po wykopaniu tego, tak patrzę, tu coś jeszcze jest pod tym i teraz pytanie, co to jest? To jest jakiś, nie wiem, co to w sumie jest. Czy do tego miał służyć jakiś mechanizm? Może to miało być tak, że tutaj stała sobie ta klatka, na górze ten taki skalkowy czujnik i jak ten skalkowy czujnik się odpalał, to się jakoś, nie wiem, otwierało czy coś? W sensie ta klatka się otwierała, podpalała to, a to się jakoś wysuwało, no bo to wygląda jak taki wysuwający się. Ciekawe. No dobra, ale to i tak już klatki nie ma, to nie ma co kombinować. Idę dalej. Chyba zrozumiałem, co aktualnie jest najgorszą klatką w tym całym labiryncie. Jest to ten gościu, co przyzywa te głupie duszki, bo on jest normalnie nie tak szybko do zabicia, jeżeli jest w trudno dostępnym miejscu, takie jak to, i jest bardzo ciężko to pozabijać później wszystko. Jeszcze te duszki tutaj to latają w tych ścianach i schodach i ciężko je w ogóle złapać i zabić. Te duszki jeszcze jako tako mało robią, ale on jeszcze czaruje jakieś dodatkowe zaklęcie i to boli. To bardzo boli później. No, o właśnie o tym mówiłem, to boli. Dobrze, że ja przez całe swoje życie nazbierałem tyle tych jabłek, to przynajmniej mam jak przetrwać. Jakieś ukryte przejście tutaj jest? Czy o co chodzi? Okej, tutaj coś jest. Co tam jest? Ja nic nie widzę. Czy ja tam chcę iść w ogóle? Czy to nie jest jakaś pułapka, że ja tu wejdę i mnie zamknie? Nie wiem, może się odpali to na nowo? Lepiej to wykopię najpierw. To już jest podejrzane, tam są jakieś schody tajemnicze i zastanawiam się, czy przypadkiem to nie jest blokadą, żeby tam coś nie uciekło, nie wydostało się. Okej, robi się coraz dziwniej, tu są kolejne schody. Okej, dobra, jest tu jakaś skrzynka, ale nie ma żadnej pułapki? Nic tu się nie dzieje. Pusta skrzynia, naprawdę? Nic, kompletnie nic? Po co to w takim razie? Ale mnie te mroczne elfy w konia robią, no. O, jak miło, kolejna szulkerowa skrzynia, tylko tak bez ochrony, bez niczego? To już wcześniej widziałem, ale tego nie widziałem, tego też nie i tych rzeczy to widziałem tam w tamtym pokoju, a to? No dobra, tak czy siak wezmę sobie tego szulkera, bo mi się przyda na dodatkowe miejsce i spadam stąd. Co ja dostałem? Dostałem w końcu trójząb, czyli taki jak mają te podwodne. Ale na razie nie będę go używał, zabiorę go do domu, może znajdę jakieś zaklęcia. W sumie jakieś tam widziałem na trójząb zaklęcia, więc wtedy dopiero będę się nim bawił. W końcu dostałem się do jakiegoś innego pomieszczenia niż korytarze i jakieś kuchnie, sypialnie i tego typu rzeczy. Po drodze same klatki ze stworami, 0 klatek na nagrody albo coś w tym stylu. I to takie, ojoj, coś
Coś właśnie uruchomiłem niechcąco. Gdzie jest moja ziemia? Trzeba się zabunkrować. I może właśnie tutaj znajdę jakąś klatkę z nagrodami, żeby przede wszystkim może trafić na kolejną jakąś kronikę, która rozszerzy tą fabułę. Szkielety to chyba moje ulubione stwory. One jak trafią same w siebie, to już rozpoczynają tą wojnę i same się wybijają. Miło się nawet na to patrzy. Ej, zasłaniasz. Jak w ogóle się czają tutaj za murkiem. Śmiesznie to wygląda. No, który wygra? Który wygra? Ja obstawiam tamtego chyba w diamentowej zbroi, chociaż ten ma bardziej zaklętą i jakąś czarną na sobie, ale tamten chyba ma lepszą pozycję. Ha! Czyli wygrałem jednak, dobra. Czyli jednak diamentowy sobie poradził lepiej. Ha, i co? To chyba nie koniec, bo nie słyszałem, żeby klatka się otworzyła. Oho, tu są jeszcze dwie klatki, nieźle, nie? Tutaj bokiem mi chyba nigdzie nie wejdą. Okej, no to takich po prostu załatwię. Sprytne, nie powiem, co tu wyskoczy. O Jezu, co to za szkielet jakiś dziwny. A i co? I nie wejdziesz tutaj teraz. Ale słaby. Trochę przypomina te takie naspidowane. Mam nadzieję, że tak tu nie będzie. Okej, po sprawie. Fajnie było. Podejrzana ta woda. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnej klatki z pływającymi jakimiś dziwnymi stworami. Jakoś tak podejrzane jest to miejsce za szybą. Takie dziwne. Czy coś tu się robi? Tu się jakoś wchodzi? Nie wiem, czy tam przypadkiem nie jest ten szulker, albo to jest ten czarny beton, bo to dość podobne ze sobą. Tam chyba nie ma żadnego przejścia. Ciekawe, co te dzbanki ukrywają w sobie, bo one czasem klucze dają, a czasami pszenicę, która nie jest mi do niczego potrzebna. No i tutaj jest jakiś szulker. O, jaki ładny trójząb. Oho, to lepszy niż ten, co ja miałem. No dobra, rozbiję tą szybę. Może nic mnie tu nie zaskoczy, albo coś innego. Nie wiem, czy coś tu więzili. To jest... Wow, oddech smoka? Co to jest za... Ale dziwne rzeczy tu są. Kolejna zaklęta książka, która nic nie daje, w sensie nie jest w żaden sposób podpisana. A może, tak teraz pomyślałem, a może te zaklęte książki będą służyły do tego, żeby w kwadratowej wyspie na pulpitach je tam dookoła poustawiać, żeby coś się otworzyło. Może one są po to właśnie. Tam było 8 pulpitów, no i wykluczyłem chaptery, bo chapterów zrobiło się nagle 9. Kronik już też jest bardzo sporo, więc może te zaklęte książki do tego będą służyły, chociaż no próbowałem jedną położyć na pulpicie, tutaj już w tym labiryncie i się nie dało, ale może tam ten mechanizm działa jakoś inaczej? Nie wiem, tak czy siak je pozbieram, no i zobaczę, co się stanie po prostu. Może któraś książka w końcu mi powie, do czego to służy. Ja tak zbieram te szulkery, żeby zaoszczędzić sobie miejsca w ekwipunku, bo już naprawdę sporo rzeczy tutaj wyniosłem. Zaraz to mi się miejsce na te szulkery skończy. Pora chyba wrócić do tego rozwidlenia, w którym wylądowałem na samym początku, czyli tam, gdzie spadłem i prawie zginąłem, i pójść w inną stronę, bo tą część już całkowicie zbadałem i zajęło to naprawdę bardzo dużo czasu, więc ciekawe, ile kolejne strony mi zajmą. Swoją drogą powinienem jakoś inaczej oznaczyć wyjście stąd, bo mogę później się zgubić. Na dół jeszcze nie idę, bo chcę zbadać najpierw górę i nie mam trochę pomysłu, jak zejść, bo tam są te dziury i na dzień dobry są klatki. O, znalazłem wyjście. A! O nie! O nie, zapomniałem o tej dziurze tutaj na dole. O, prawie spadłem. Znaczy... Spadłem w sumie, ale nie wiem, czy tam coś by mnie zabiło, chociaż w sumie jak już tam spadłem, to może się rozejrzę. Jest tu coś? Są tu jakieś rozwidlenia? No nic, idę najpierw górą. Trochę szkoda, bo trochę ziemi zmarnowałem, ono mi się bardzo przydaje do blokowania drogi, żeby nic mnie tutaj nie zabiło, ale no trudno, jakoś sobie poradzę. No dobra, to idę w tamtą stronę i zostaną jeszcze dwie odnogi. Trochę tak jak na tej kwadratowej wyspie, trochę podobnie. Może czegoś tutaj też się dowiem o tej kwadratowej wyspie, też dobre. Okej, ale z zombie świń to ja się tutaj kompletnie nie spodziewałem i one mnie w ogóle ignorują. Co jest z wami nie tak? Ale w ogóle jak to creepy wygląda, no. Strasznie. Dobra, dopiero jak zaatakowałem, to na mnie się wszystkie rzuciły, dobrze wiedzieć. Pomieszczenie podobne do tego poprzednio, ale no tutaj jest trochę więcej przestrzeni. Okej, ale na pierśnika z fotosyntezą to ja się nie spodziewałem.
spodziewałem i jestem mega ciekaw, co to w ogóle robi. Na razie nie przychodzi mi żaden pomysł, jak mogłoby to działać w sumie. Dobra, to co tam się wydarzyło, to tego się nie spodziewałem, aż musiałem skakać. Tu jest jakaś klatka, która się otwiera, jest też oczywiście skrzynka z nagrodami, ale ja sobie na spokojnie tamtą klatkę tam otwieram. Nagle się obracam, a tu się jakaś klatka odpala. A to te szkielety takie śmieszne, jakieś zarośnięte i tutaj też mogą sobie wyjść, okej. No tak czy siak muszę to jakoś rozwiązać teraz, no bo... Wow, ale głupek. Spadł i zginął. Okej, to ja ich tak mogę wszystkich teraz załatwić. Śmieszna sprawa w sumie. O proszę, dostałem jajo przyzywające płomyka, więc dzięki temu będę mógł uruchomić tą klatkę i zrobić sobie takie miejsce do wbijania poziomów. Już myślałem, że nie będę mógł tego w żaden sposób zrobić. O, jeszcze jakiś testament. A to nie jest ten sam testament, który ja już czytałem? Tak jest, to jest ten sam testament. No dobra, to nie będę go czytał drugi raz. Okej, ale co to jest owoc refrenusu? Co to robi? Wow, ej, czemu ja jestem na dole? Halo, to mnie przeteleportowało. Trochę niefajnie, bo teraz muszę tam jakoś wrócić do góry, ale okej. W końcu jakieś ciekawsze pomieszczenie, bo w takim jeszcze nie byłem i tak zauważyłem te klatki tu po bokach. Ciekawa pułapka w sumie i brak jakiegokolwiek zejścia, więc nie mam się na razie czego obawiać. Gorzej jak będę musiał po tamte klatki dalej iść. Nie mam zielonego pojęcia, czy ja miałem tutaj po prostu iść i spaść i to się miało wszystko odpalić, czy taki właśnie był zamysł? Okej, spodziewałem się po tym pomieszczeniu czegoś więcej, bo wyglądało tak potężnie i dużo przestrzeni tutaj było, ale tak naprawdę była tylko jedna klatka na klucz z nagrodami, reszta to klatki ze stworami, jeden shulker, tak naprawdę, który w sumie nic nie ma. I to by było na tyle. Została mi chyba już ostatnia odnoga tego labiryntu, przynajmniej tego poziomu, no bo jeszcze widziałem zejścia w dół. No i pora udać się tam, zobaczyć co będzie. Może tam znajdę gdzieś te serce labiryntu z tym artefaktem. Jak nie, no to będę musiał zejść jeszcze niżej. Chyba w końcu trafiłem na coś porządnego, a nie same korytarze, po których błądzę już nawet nie wiem ile dni. Widzę tam chyba skrzynki na nagrody, więc fajnie, bo tych kluczy to już mam od groma, ale klatek to tu też jest od groma z tego co widzę. Byleby nie było tych czarowników, bo oni to są naprawdę irytujący. Tak patrzę, to tam jest naprawdę dużo tych klatek, to tu musi się kryć naprawdę coś niezłego. Może to jest w końcu te serce tego labiryntu. Chociaż z drugiej strony mam podejrzenie, że ono jednak będzie na dole, na piętrze niżej, no bo w takim razie po co by było te piętro niżej? Tylko teraz to jakoś tak bezpiecznie uruchomić, żeby mnie tu nie zjedli. Ale jakieś dziury tam wysoko w ścianie to ja się nie spodziewałem. W żadnej takiej komnacie takiego przejścia nie było, więc będę musiał się jakoś wspinać, ale najpierw ogarnę ten dół. No i w ogóle gdzieś jeden szkielet mi się zgubił, bo klatka nie chce się zamknąć. Na środku też jest ta klatka lepsza, ta na te potrójne klucze. No i tam widziałem, że kręci się jakaś taka książka wyglądająca na jakąś kolejną kronikę, więc mam nadzieję, że będzie to jakieś rozwinięcie historii, no bo faktycznie krążyłem już po tym labiryncie tyle czasu, że już dawno powinienem trafić na jakiś rozwój fabuły. No i dostałem książkę z tej środkowej klatki, ale jest to książka, którą już czytałem, więc no trochę słabo. Nadal nie wiem, co się działo z tymi elfami tutaj dalej. No może gdzieś dalej coś znajdę ciekawszego. W końcu dostałem tutaj coś, co mi się bardzo przyda. Książkę z ulepszeniem termicznym. Będę mógł w końcu zrobić diamentowy napierśnik. Coś pięknego. Okej, to już jest dziwne pomieszczenie i żadnych klatek ze stworami. Tutaj tak wydaje się, że powinny być. Chyba że tam gdzieś będzie ukryta taka w środku. Albo tutaj gdzieś, pod spodem. O, też dobre. Tu są jakieś drzwi w ogóle. A tutaj? Jakaś klatka? Coś? Wolałbym znaleźć jakąś klatkę i mieć to z głowy i mieć ją na widoku, niż nie widzieć jej i nie wiedzieć, czy w ogóle tu powinna być. Nawet tutaj na górze nie ma żadnej klatki, ale chyba już wiem,
wiem, gdzie będzie prowadzić te takie przejście na górze, tam w ścianie, tam w tamtej jednej komnacie. Będzie prowadzić chyba tutaj. Tam widzę klatkę na pewno. No dobra, co kryją te drzwi? Czy to może jest te serce tego labiryntu w końcu? Patrząc po ekwipunku, który się tutaj znajduje, no to raczej chyba nie. To mnie ciekawi, po co to w ogóle tutaj było, te takie boksy? Może faktycznie powinny tutaj być klatki jakieś, ale po prostu nie zostały umieszczone, nie zdążyli? Może coś w tym stylu. Okazało się, że te przejście wcale nie prowadzi do tych miejsc tutaj, czyli tu musi prowadzić coś innego. No nic, jak nie znajdę tego, no to po prostu się tam wespnę po ziemi, czy coś w tym stylu, no i sprawdzę, co tam jest. Tak czy siak, no ja już chyba przeszukałem całe te piętro i wychodzi na to, że powinienem zejść w takim razie na dół. O proszę, jedna ze skrzynek z nagrodami wrzuciła mi nowe zaklęcie, takiego jeszcze nigdy nie miałem. To fajnie, opłacało się schodzić dalej, no ale to pomieszczenie to w ogóle jest jakieś dziwne. Dobra, co ja znajdę w tej dziurze? Widzę same chyba klatki na nagrody, a nie widzę klatek na stwory. To chyba dobrze świadczy. W ogóle czemu ta dziura jest taka symetryczna? Ona tutaj nie ma nic więcej w sumie? Dziwne. Nic tu poza tymi klatkami z nagrodami więcej nie było. Dziwna dziura, powiem szczerze. Nawet w tej tutaj na 3 klucze nie było jakichś ciekawych rzeczy. Zresztą ja już też praktycznie nie mam miejsca w ekwipunku do takiego stopnia, że zamiast pić wodę, to piję jakieś eliksiry na różne efekty, no bo nie mam gdzie tego po prostu już mieścić. Na shulkery też już zabrakło mi w ogóle miejsca, a jest ich tutaj pełno w tym labiryncie, ale teraz tak się zastanawiam, jak wrócić do góry, nie używając bloków ziemi, bo mam ich mało i one służą mi do robienia zagród, żeby stwory do mnie z klatek nie przybiegały i mnie nie zabijały. No tak jest po prostu łatwiej je pozabijać bez większych obrażeń, ale też nie chcę niszczyć ścian, no bo z reguły nie mam w nawyku niszczyć struktur tylko po to, żeby było mi łatwiej. No i też trochę szkoda, no bo fajna struktura, duża, pewnie jeszcze wiele pomieszczeń do znalezienia i odkrycia i pewnie wiele klatek z nagrodami i tak dalej, bo kluczy to tu jest od groma, a może też tu kiedyś wrócę i coś z tego zrobię, albo będzie to potrzebne, no bo też nie wiem, jak ta fabuła się dalej rozwinie. Tak czy siak, no przeszedłem już sporo pomieszczeń i nie znalazłem żadnej kontynuacji tej fabuły. Ostatnia książka, jaka mi się powiela, to jest ta książka o jakimś runicznym łuku, którego też na ten moment nie znalazłem. Nadal nie wiem, gdzie jest to serce tego labiryntu, bo tam miał leżeć ten artefakt. Ale zaraz, ja miałem w którymś szalkerze te takie owoce, co mnie teleportowały w różne losowe miejsca. Może dzięki temu ja się przeteleportuję na górę. Tylko teraz pytanie, gdzie ja to miałem? No i pytanie, czy to tak zadziała. Wow, ej, no bo wtedy to mnie teleportowało gdzieś na płaskiej powierzchni, tak po prostu kilka kratek dalej. Dobra, znalazłem te owoce i teraz tak sobie myślę, żeby tam się teleportować, jak to mnie teleportuje w górę, to tutaj jest gdzieś podłoga, więc muszę stanąć gdzieś przy ścianie i może to się uda. Okej, tak niezbyt się udało, może jeszcze raz spróbuję, nie wiem, tutaj. Wow, gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Co? Gdzie? Co? O co tu chodzi? Gdzie ja trafiłem? Gdzie? Co? Ja chyba więcej tych owoców nie używam. Boże święty. A jak to są jakieś klatki ze stworami? Boże, boję się teraz stąd ruszyć w ogóle. Są klatki z nagrodami, ale tam są jakieś książki jeszcze. Gdzie ja w ogóle trafiłem? Ja chciałem do góry. A gdzie ja jestem? Z boku gdzieś? Obok coś było za ścianą? Czy o co chodzi? I jak ja mam teraz stąd wyleźć? I w ogóle... Tak, tam widzę klatki. No, 4 na środku. A gdyby tak zastosować małą sztuczkę na te klatki, bo gdzieś po drodze w tym labiryncie było takie pomieszczenie, gdzie był taki dziwny kopiec z cegieł, z ceglanego bruku i tam był ten taki dziwny skalkowy czujnik, coś w tym stylu. On tak strasznie irytował. No i pod spodem była klatka i ta klatka uruchamiała się dlatego, że w ścianie po drugiej stronie w korytarzu była dziura. A tak, to by te stwory tam nie wylazły. Chociaż no nie mam potwierdzenia. Ale zaraz, w tym samym pomieszczeniu była przecież też taka lampa dziwna, po drugiej stronie pomieszczenia, gdzieś po lewej bodajże, jak się wchodziło. I tam była klatka przecież zakryta tymi
klapami ciemnodębowymi i dopiero jak je otworzyłem, to ona się uruchomiła. Dobra, warto spróbować, no bo innego wyjścia ja tu nie widzę. Przecież ja stąd nie wyjdę, a nie wiem co tam siedzi. Jak tam siedzą na przykład te wieczne plus jakieś szkielety czarne albo coś w tym stylu, to mam przesrane. Tylko teraz pytanie, jak tu szybko dobiec, bo jak ja się gdzieś potknę i nie zdążę, to jest ułamek sekundy tak naprawdę. I mam przekichane. Tam po drodze jest jakaś dziura chyba, więc muszę pobiec tak, żeby tam zdążyć. No dobra, ryzyk fizyk. Chyba zdążyłem, tak czy nie? To zadziała? Halo, zadziała? Powiedz, że zadziała. Powiedz, proszę. Chyba, Boże, straszył mnie te klatki. O, chyba zadziałało. Chyba jestem uratowany. Chociaż boję się tam podchodzić w ogóle, ale... Boże, jak mi serce wali, masakra. A co to jest? Ej, to nie jest ten runiczny łuk, którego ja tu szukałem? Czyli to by wychodziło na to, że ja jestem w sercu tego labiryntu? Co jest grane? A jak ja mam go stamtąd ściągnąć niby? Będę musiał się jakoś wspiąć, ale dobra, to są jakieś książki. Czy w tych dzbankach są jeszcze jakieś klucze dodatkowe? Chociaż nie wiem po co ja ich szukam, bo mam ich i tak sporo, ale zawsze lepiej mieć więcej niż mniej. Ale powiem szczerze, spodziewałbym się po takim miejscu lepszych klatek, a nie tych zwykłych na ten pojedynczy klucz. Bo te klatki już od dawna mi dają takie jakieś śmieciowate rzeczy, że no ja już nie mam gdzie tego trzymać. No ale dobra, z ciekawości i tak to pootwieram. O, przynajmniej książka z naprawą, więc coś przydatnego. Ale tu naśmieciłem? Dobra, pora przeczytać te książki. Co one nam powiedzą? Kronika pod tytułem Notatka o ukrytej broni. Dlatego, kto znajdzie tę broń, nie ciesz się zbyt szybko. Jej moc jest ograniczona. W najlepszym wypadku mogłaby ranić półboga. Nic więcej. Nie przyda się to zbytnio w twojej misji, ale jeśli chcesz nadać temu cel, pomścij mój lud. To wszystko, o co proszę tego, kto to znajdzie. Obydwie książki są takie same i teraz, no nie brzmi to optymistycznie. Myślałem, że znalazłem w końcu ten przepotężny artefakt, o którym była mowa tam w sercu tego labiryntu. No i chodząc po tym labiryncie nie znalazłem nic tak dziwnego jak to pomieszczenie. Wszystkie pomieszczenia z reguły były podobne do siebie, więc no domyślam się, że to miało być tym sercem tego labiryntu. Tylko teraz ja to muszę jakoś ściągnąć i zobaczyć, co ten łuk w ogóle robi. Okej, stało się coś dziwnego, bo powiększyło mi to pole widzenia? Tak, dokładnie. Łuk mrocznych elfów. Ale to ma bonusy plus 65% do szybkości? Niezniszczalne. Okej. Nie sądziłem, że takie zaklęcia mogą być na jakiejś broni. Co prawda nie wiem, o ile to będzie lepsze od mojego łuku, ale mój aktualnie już powoli jest wyniszczony, więc chyba warto się przerzucić w takim wypadku. Ta grawitacja, o ile dobrze rozumiem, może mi pomóc na te, co wyrzucają w powietrze te stwory, takie te powietrzne, ale to szybkie. Może nie jestem tak naspidowany jak tamte stwory na Runicznej Wyspie, ale to też jest dobre, no. A jak 2 razy szybciej pobiegnę sprintem? Wow! To jest dopiero jazda niezła. Okej, robi to coś ciekawego? Wybucha coś? Nic kompletnie? Okej. Ale właśnie, skakanie w tym jest jakieś uciążliwe, czy mi się wydaje. Muszę to przetestować. A, okej, już wiem o co chodzi. +2 do wysokości kroku, to ja mogę teraz normalnie przez całe bloki, jak po schodach wchodzić. Niezłe. Ciekawe, czy da się do niego dodać kolejne zaklęcia, to by było fajne. W sumie tak teraz zacząłem się zastanawiać, czy ja w tych zbrojach, które tutaj znajdowałem, nie znalazłem jakiegoś też takiego od mrocznych elfów. Dobra, nie miałem w swoich szalkerach jakiegoś też mocnego ekwipunku tego pokroju, no ale rozumiem, że to się raczej nie pojawia byle gdzie. Tylko teraz jest jeden mały problem. Jak ja mam teraz stąd wyjść? Dobre pytanie. Ja nawet nie wiem, czy ja jestem pod tym miejscem, w którym stałem wcześniej, nad tym miejscem gdzieś, chociaż nie no, nad to było tylko wyjście, więc albo jestem pod, albo jestem gdzieś obok, w ścianie. Co prawda w tych rozwidleniach, tam w tej dziurze, nie było na tyle przestrzeni pomiędzy nimi, żeby zmieścić taki wielki kwadrat, ale też nie wiem, na ile kratek mnie gdzieś teleportowało, więc chyba zrobię prostą rzecz. Po prostu będę chodził tu po ścianach i używał tego owocu, żeby gdzieś się tutaj przetransportować może. Tylko tym razem to ja się przygotuję w razie czego, bo kij wie, co mnie gdzie zastanie. Dobra, zostały mi 2 owoce tylko i żadna ze ścian nie przeniosła mnie gdzieś, więc
najprawdopodobniej nie jestem gdzieś z boku, tylko pod tym miejscem, w którym miałem być. W takim razie ja się muszę tam teraz jakoś wspiąć i wydostać, a mam tylko 11 bloków ziemi. W sumie to wpadłem na ciekawy pomysł. Dekorowany garniec. Ja ich aż tyle nie potrzebuję i zbierałem je nie wiedzieć po co i na co. I ja dzięki temu po prostu wejdę do góry. Jak ktoś tu kiedyś wejdzie, to sobie pomyśli, Boże, co za idiota poustawiał tutaj dzbany. Słyszę wiatr, a ten wiatr był słyszalny tylko i wyłącznie przy wyjściu z tego labiryntu, a raczej wejściu, bo nie wiem, czy jest drugi koniec. Więc chyba jestem na dobrej drodze. O, coś się świeci. Tak, to jest moje wyjście. Okej, to już rozumiem, dlaczego miało to być grobowcem. No dobra, to jak odnalazłem te serce tego labiryntu, taką mam nadzieję, że to przynajmniej to, jak nie, no to wiem, gdzie wrócić. Jak utknę gdzieś w którymś etapie fabuły, to też tutaj wrócę i będę szukał dalej wskazówek. Ale na ten moment to ja w takim razie wracam po prostu do góry. No na szczęście jak tu wrócę, to już żadne klatki mnie nie zaskoczą, no bo w większości wszystko wyczyściłem. Tam był ten bastion na górze i tam był jakiś portal. Mam nadzieję, że to ten portal, o którym pisał tam ten mroczny elf bodajże w książce, że on prowadzi do normalnego świata i mam nadzieję, że nie będę musiał wskakiwać na tą wyspę, która tam gdzieś była na górze, ale to się okaże, tak czy siak śmiesznie to będzie wyglądało, takie wyjście po dzbankach. Na dobrą sprawę to te serce tego labiryntu jest ponad 64 bloki pod powierzchnią tej ziemi, albo cokolwiek to jest. Znaczy, no wiadomo, jest to pustka, a raczej wymiar pustki. Czy jak ja postawię tak dzbanek, to on będzie stał? O, będzie stał. Czy ja tam doskoczę? Mam taką nadzieję. Okej, dobra, udało się. Teraz tam, do tego bastionu. Może ja tu kiedyś zamieszkam? Dobry pomysł w sumie. Zamieszkam tu, jak zrobi się za dużo mieszkańców i będą się rządzić tam gdzieś w moim mieście, a tutaj będę miał święty spokój. Ja mam nadzieję, że to mnie doprowadzi do domu.